Cześć, jestem Aśka i zapraszam Was na lekcję o rytmie i zapisie nutowym. Zaczniemy sobie od pojęcia taktu, który jest najkrótszym odcinkiem w muzyce i te takty będą nam porządkować rytm. I pokażę to na przykładzie taktu 4/4. Metrum, czyli właśnie to 4/4, zapisujemy na początku pięciolinii. Wygląda to trochę jak taki ułamek, tylko bez tej kreski po środku. I to 4/4 oznacza ile i czego, czyli 4 i dolna wartość, czyli 4, to jest ćwierćnuta. I co to będą te ćwierćnuty? Ja je teraz narysuję. Te 4 ćwierćnuty wypełniają nam cały takt 4/4 i one są naszym pulsem, czyli tym, co nam nadaje nasze tempo. I na koniec stawiamy kreskę taktową, która będzie oddzielała nasze kolejne takty. Opierać się będziemy właśnie na ćwierćnutach, a teraz chciałabym pokazać, jak te ćwierćnuty dzielą się na drobniejsze wartości i jakie wartości są od tych ćwierćnut dłuższe. To są nasze wyjściowe 4 ćwierćnuty i teraz pójdziemy w dół, czyli do drobniejszych wartości. 4 ćwierćnuty będą się dzieliły na 8 ósemek, czyli każda z ćwierćnut podzieli się na 2 ósemki. I mamy tutaj już podzielone 4 ćwierćnuty na 8 ósemek i zapisałam to w dwojaki sposób, ponieważ można ósemki łączyć od razu po 2 i wtedy mamy taką poprzeczkę na górze, albo można je rysować pojedynczo i wtedy one mają taki pojedynczy ogonek. I teraz te 8 ósemek dzieli się na 16 szesnastek. Szesnastki również zapisałam na 2 sposoby, czyli taki podstawowy sposób, gdzie łączymy je po 4 i tutaj zwróćcie uwagę na to, że jest podwójna poprzeczka, tu była pojedyncza, tutaj jest podwójna i na koniec napisałam również jako pojedyncze nuty i tutaj różni się to tym od ósemek, że również jest podwójny ogonek, a nie pojedynczy. Dlaczego zazwyczaj łączymy szesnastki po 4? Dlatego, że to wskazuje nam na to, że te 4 szesnastki mieszczą nam się w jednej ćwierćnucie, czyli w naszej podstawowej wartości. I teraz jakbyśmy chcieli rozdrabniać coraz bardziej te nuty, to kolejne po szesnastkach by były 32, potem 64 i tak dalej. Można to rozdrabniać coraz bardziej i zawsze jedna nuta będzie się dzieliła na 2 kolejne. I teraz pójdziemy sobie w górę, czyli będziemy wartości wydłużać. 2 razy dłuższa od ćwierćnuty będzie półnuta. Jedna półnuta dzieli się na 2 ćwierćnuty i zajmuje połowę taktu, jak sama nazwa wskazuje. I one wyglądają dosyć podobnie, tylko są po prostu niezamalowane. I najdłuższą wartością, która wypełni nam cały takt 4/4, będzie cała nuta. Cała nuta dzieli się na 2 półnuty i jest to po prostu taka nuta bez żadnego ogonka. Każdą z tych wartości będzie nam mogła zastąpić pauza, czyli zamiast dźwięku będzie tutaj po prostu cisza i ta cisza będzie trwała dokładnie tyle samo, ile trwa każda z tych nut. Pauza zastępująca całą nutę wygląda w ten sposób, czyli jest to po prostu taki pogrubiony myślnik i łatwo ją pomylić z pauzami, które zastępują półnuty, ponieważ one wyglądają dokładnie tak samo. Przy czym te pauzy są inaczej umiejscowione na pięciolinii, ale o tym powiem za chwileczkę. Pauza, która zastępuje ćwierćnutę, wygląda tak, czyli na każdą taką ćwierćnutę można by zastąpić pauzą. Pauza ósemkowa oraz pauza szesnastkowa, bardzo podobna, tylko tak samo jak w przypadku nut, będzie miała podwójny ogonek. I każda kolejna pauza zastępująca 32, 64 będzie po prostu miała dołożony kolejny ogonek. I teraz przejdziemy do zapisu tych nut na pięcioliniach. Pięciolinia tak naprawdę jest przede wszystkim nam potrzebna do określenia wysokości dźwięku, ale ponieważ my zajmujemy się tutaj rytmem, będzie nam po prostu ona potrzebna do umiejscowienia na przykład kolejnych głosów, czyli gdzie zapisać hi-hat, gdzie zapisać stopę i tak dalej. Na razie zajmiemy się tylko jednym głosem, żebym pokazała, jak te wartości będą wyglądały zapisane na pięciolinii. W pierwszym takcie dla przykładu umieścimy sobie 2 półnuty. W drugim takcie umieściłam 2 ósemki i 3 ćwierćnuty. Teraz zobaczmy, czy wszystko nam się zgadza. 4/4, czyli 4 ćwierćnuty w takcie. Ponieważ ćwierćnuta jest 2 razy krótsza od półnuty, w jednej półnucie mieszczą się 2 ćwierćnuty, czyli wychodzi nam 1, 2, 3, 4. Mogę to nawet podpisać.
Czyli tu nam się wszystko zgodziło. Teraz sprawdźmy drugi takt. Mamy dwie ósemki, które są 2 razy krótsze od ćwierćnuty, czyli w jednej ćwierćnucie mieszczą się dokładnie dwie ósemki. Czyli tu będzie nasze raz, 2 przypadnie nam na drugą ćwierćnutę i później już jest bardzo prosta sytuacja. Każda kolejna ćwierćnuta wypada na kolejne uderzenie pulsu. I ten rytm, gdybym chciała go wyklaskać, będzie wyglądał w ten sposób. To jest nasz puls ćwierćnutowy. Raz, 2, 3 i zaczynam. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Gdybym chciała na przykład którejś z tych wartości zastąpić pauzami, zrezygnujemy tutaj z tej środkowej ćwierćnuty, jej nie będzie i zastąpię ją pauzą ćwierćnutową. I powiedzmy, że również zrobię to samo z naszą drugą półnutą, czyli ją również zastąpię pauzą. I teraz nasz rytm wyglądałby w ten sposób. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Czyli zamiast uderzenia, zamiast nuty mamy tutaj ciszę. Teraz chciałabym powiedzieć o tym, o czym wspominałam wcześniej, czyli jak rozróżnić, czy pauza jest półnutowa, czy całonutowa. Często to się myli, trzeba to po prostu zapamiętać. Półnutowa leży na linii, a całonutowa wisi pod linią. Żeby nie wypaść z rytmu podczas grania, warto jest sobie na początku odliczać ten puls, właśnie licząc do 4 równo. Raz, 2, 3, 4. I to zaznacza nam nasze ćwierćnuty. A żeby nam było jeszcze prościej, szczególnie przy takich gęstszych rytmach, warto jeszcze sobie dodać i. I tak zwane będzie występowało pomiędzy tymi głównymi uderzeniami. W tym momencie mamy podział na mocne części taktu, czyli to jest to raz, 2, 3, 4 oraz słabe części taktu, które są mniej akcentowane i to są właśnie nasze i. I jak może zauważyliście tu na przykładzie tego drugiego taktu, to i wypada dokładnie w miejscu ósemki, czyli jakby rozdrobnić cały ten rytm, to są nasze ósemki. Raz i 2 i 3 i 4 i. Raz, 2, 3, 4 to są ćwierćnuty. Kiedy dodamy i, rytm nam się rozdrabnia na ósemki. Teraz zaprezentuję, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, czyli wyklaszczę wszystkie te wartości z podziałem. I zacznę od pulsu ćwierćnutowego, czyli naszym punktem wyjściowym będą 4 ćwierćnuty, nadam sobie tempo i później odpowiednio będę schodziła albo niżej, albo wyżej, zaznaczając poszczególne wartości. To jest nasz puls ćwierćnutowy. Podam go sobie w takim tempie. Raz, 2, 3, 4 i zacznę od całej nuty. 3, 4. Raz, 2, 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 3, 4. Czyli cały czas puls zostaje ten sam, nie przyspiesza ani nie zwalnia, tylko równiutko dzieli się albo na mniejsze wartości, albo na dłuższe. Jeśli mówimy o podziale wartości rytmicznych, warto wspomnieć o takim pewnym odstępstwie, pewnej nieregularności, która jest dosyć często spotykana w rytmach perkusyjnych, na przykład w rytmach szaflowych. Czyli mamy tutaj naszą ćwierćnutę, i z reguły będzie się ona dzieliła dokładnie na pół, czyli na 2 ósemki. Ale to nie jest konieczne, ona nie musi się koniecznie dzielić na 2 ósemki, może się na przykład podzielić na 3 ósemki, ale jak to będzie wtedy wyglądało? Zapis jest bardzo podobny, czyli mamy 3 ósemki pod jedną poprzeczką. To, co jest bardzo ważne, to ta trójeczka, która pojawia się nad poprzeczką. Co ona oznacza? Ona oznacza, że te 3 nuty muszą się zmieścić dokładnie w tym samym czasie, w którym mieściły się nasze 2 ósemki. Czyli czas trwania ćwierćnuty się nie zmienia, tylko musimy w tym samym czasie zmieścić większą ilość nut. Jak to będzie wyglądało w praktyce? To są nasze ćwierćnuty. I teraz, jakbym chciała je podzielić dokładnie na pół, będzie to tak. Czyli po prostu 2 razy szybciej. Wrócę teraz do ćwierćnut i podzielę teraz każdą z tych ćwierćnut na 3 nuty. Czyli
tempo moich ćwierćnót się nie zmieniło, tylko musiałam trochę skrócić te wartości, żeby one się zmieściły w tej jednej ćwierćnucie. Teraz pokażę takie zestawienie. Będę na przemian dzieliła ćwierćnutę na 2 i na 3, licząc cały czas do 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Czyli jak zauważyliście, faktycznie tempo mojego liczenia się nie zmieniło. Ćwierćnuty są cały czas tak samo równe, tylko raz je dzielimy na 2, a raz na 3. Teraz zobaczymy, jak to wszystko, te wszystkie rytmy i podziały przekładają nam się na taki typowy zapis rytmu perkusyjnego. I tutaj mamy taki najprostszy, podstawowy rytm i zacznijmy sobie od tego, że każdy z tych głosów odpowiada dokładnie ustawieniu zestawu perkusyjnego, czyli na samej górze mamy hi-hat, w środku mamy werbel i na samym dole mamy stopę. Hi-hat zapisujemy z ogonkami do góry i zamiast takich typowych, zakolorowanych nut mamy postawione krzyżyki. Tutaj na górze dla jasności jeszcze napisałam, gdzie mamy raz, 2, 3, 4, czyli mocne części taktu i, które przypadają na każdą drugą ósemkę. Na dole mamy stopę zapisaną w ćwierćnutach, ona wypada na raz i na 3, w związku z tym na 2 i na 4 musimy wstawić pauzę, która oznacza w tym momencie ciszę dla stopy. I tutaj mamy równe 4 wartości. Ćwierćnuta, pauza, ćwierćnuta, pauza. Nasz werbel będzie wypadał na 2 oraz na 4, jest on tutaj podpisany dokładnie pod hi-hatem. Jeżeli chcielibyście usłyszeć, jak w praktyce ten rytm wygląda, odsyłam Was do lekcji Marcina, na której on wszystko to tłumaczy i pokazuje, jak to wygląda na zestawie. Dzięki za uwagę, subskrybujcie nasz kanał i zapraszamy na kolejne lekcje.